Cześć, witam Cię w kolejnym materiale dotyczącym zatrzymywania się hockey stop. Jest to już drugi sposób na naukę zatrzymywania się hockey stopem. Będzie on nieco bardziej obrazowy niż ostatni. Jeżeli ten materiał jest pierwszym, który oglądasz z serii o hamowaniu hockey stop, to bardzo Cię proszę, poświęć najpierw trochę czasu, aby zapoznać się z tym filmem, czyli pierwszym sposobem na hamowanie hockey stop, ponieważ tutaj pewnych rzeczy nie powiem, które tam były powiedziane, ponieważ jeżeli chcesz się nauczyć hockey stop, to uważam, że powinieneś naprawdę bardzo dogłębnie poznać ten temat, a nie skakać jakby po łebkach, bo to niczego dobrego nie wróży. To naprawdę jest trudna technika i można sobie zrobić kuku wykonując to hamowanie. Haha, złapałem. Dobra, w każdym bądź razie. To co, nie przedłużam, tamten film był dosyć długi, ten postaram się zrobić znacznie krótszy, więc za chwilę zobaczycie, jaki sobie zrobiłem tor. Możecie to zrobić z czegokolwiek innego, ze skarpetek, jeżeli nie macie pachołków, z butelek, korków, albo po prostu namalować kamieniem na ziemi, czy kredą, whatever. Ważne, żebyście zobaczyli, jaka jest teraz sentencja wykonywania tego ćwiczenia. Tada! Zobaczcie, takie coś sobie tutaj zrobiłem. Stanę z boku, żeby było Wam lepiej widać. To jest tak naprawdę taki znak zapytania, pytajnik, tak? I teraz będę cały czas ćwiczył naprzeciw Was i celowo będziemy robić sobie taki łuczek, zajeżdżać tutaj i na samym końcu naszego pytajnika są takie pachołki jakby stopujące, bo tam będziemy chcieli wykonać hamowanie hockey stop. I teraz cały szkopuł, żeby to ćwiczenie w ogóle zrobić w odpowiedni sposób, będzie polegało na tym, żebyś Ty dostosował prędkość do tego ćwiczenia, bo tego nie jestem w stanie Wam po prostu powiedzieć, jak Wy szybko co macie robić. Prędkość musicie dostosować tak, żeby dojechać, przejechać cały pytajnik i wykończyć w odpowiedniej prędkości dla siebie, dla swoich umiejętności, dla swojego poziomu zaawansowania tą końcówkę. Dobra, pokażę Wam teraz, jak ja to robię, a później sobie jeszcze troszeczkę ciutkę wytłumaczymy. Chyba mi się kamera przewróci, dobra? Tutaj zobaczcie, to tutaj jest bardzo celowe, że tutaj w jedną stronę zakręcam, robię w drugą, przechodzę i hop! Mam się zatrzymać na samym końcu. Tutaj jest ten wyrzut dokładnie z filmu numer 1, dlatego tak jak mówię, w tym trochę mniej będę tych takich małych szczegółów opowiadać. Dobra, i teraz co się dzieje następnie? Staram się dodać troszkę prędkości, żeby ten pytajnik przejechać tak lepiej, nie? Najwyżej co? Przejadę linię albo przesunę pachołek. Nic wielkiego się nie stanie. Staram się na razie podnieść poprzeczkę sobie na tym rozkładzie pierwszym, który sobie zrobiłem, taki beginner do nauki, początkujący, żeby trochę zwiększyć prędkość, ale nie zmieniać sobie aranżacji na razie, dobra? Bardzo ważne, zobaczcie również, co ja robię, że sobie robię ten łuczek tu i co robię z nogami, że mam, wiadomo, jak idę w lewo, to mam lewą w przód, w prawo, prawa w przód, a później wyprzedzam, tak? Te nogi tam już pracują. Powinniście to już znać z zakręcania nożycowego. Jeżeli nie znasz, to powinieneś naprawdę przejść do tego materiału, gdzie to jest omówione i na razie na tamtym poziomie sobie jeszcze poćwiczyć, ponieważ hockey stop jest mega trudny. Dobra, robimy dalej. Czyli daję sobie trochę większą prędkość. Uślizg, prędkość, hop, jadę. Wyrzut. Ale się cieszę w ogóle, jaka to jest zabawa, naprawdę, żeby coś takiego sobie już ćwiczyć, robić. Naprawdę, jeżeli będziecie to robić i zacznie Wam wychodzić, wyczujecie sobie ten slajd, ten wyrzut, koordynację, timing. Coś wspaniałego. Dobra, bo znowu co? Ktoś będzie mi pisać, że marnuję czas. Co dalej? Skracam sobie moment wejścia do power stopu, tak? Power stop, parallel slide, jak sobie tam niektórzy również lubią mówić i właśnie poprawiać wszystkich dookoła, że to nie tak się mówi parallel. Hockey stop i tyle, nie? Krócej, tak? Prędkość dostosowana na razie do tego. Skróciłem sobie mniej więcej teraz o metr. Tak mniej więcej. Skracajcie sobie o tyle, ile chcecie. Tak jak Wam będzie po prostu wygodniej. Zobaczcie. Hop, hop, jadę.
I co? Większa prędkość, szybciej się zatrzymać, tak? Czyli tutaj już to dochodzi. Uwaga, bo zacznie Wam się już zaczynać tutaj dziać. Właśnie wejście, taki lekki uślizg będziecie mieć. To jest też dobry prognostyk, dobry znak. Tak sobie przechodzimy, step by step, ucinamy sobie tu trochę, tu trochę, tu trochę. Pamiętajcie, że co skracamy sobie odległość na naszym pytajniczku, to zmniejszamy prędkość znowu do tej bazowej, żeby wyczuć, wyłapać. Robimy to kilkanaście razy, wyczujemy, jest wszystko ok. Myślimy sobie, dobra, dałem sobie prędkości trochę, robię to znowu kilkanaście razy i dopiero znowu idę level w dół. Tu sobie sami ucinajcie, ile chcecie, tak? Ile chcecie. No i co? Jak się domyślacie? Końcóweczką będzie w zasadzie moment, jak sobie dojdziecie już tu, to już jest bardzo fajnie, ale ostatecznie będziemy chcieli już robić hamowanie w miejscu tu. I teraz tak, pokażę Wam jeszcze raz, jak tu się zatrzymam, dobra, w tym miejscu na środku naszego pytajnika, ale będziecie chcieli dojść na pewno do tego momentu, bo tutaj się zaczyna naprawdę taki hockey stop, dobra? Ok, pokazuję szczyt pytajnika, mam tutaj prędkość, chodzę i hop. Dobra. No, uwaga na pachołki. Dobra. Jeszcze raz. Kontroluj upadki i staraj się wyciągać jakieś dobre niuanse, rzeczy. Ucz się na własnych błędach, upadkach, bo dzięki temu po prostu będziesz lepszy. Nikt od razu się nie nauczył jeździć na rolkach, no i trzeba po prostu keep doing, ok? Dobra. Teraz było ładne. Nie był długi, jakiś ekstra super, ale był ładny. I co? My będziemy chcieli dojść tu. Kluczowe jest to wyjście z zakrętu, przejście na krawędzi. Tylko pokażę samo wyjście, bo to jest moment, kiedy robimy wyrzut i mamy się zatrzymać przy, no właśnie tym ograniczniku, szlabanie. Wchodzę w zakręt, wychodzę, mam zmianę, ciach. To jest bardzo ważne miejsce. Czyli zobaczcie, tu wjechałem, lewo musiałem, już tu zmieniałem na prawo, tak, prawa z przodu, nożycowo, tu sobie jechałem, tu już wychodziłem na prosto, już lewa do przodu, wysunęła się. Widzę już moment, kiedy mam zahamować, tu był ten wyrzut, tak, tu było to, hop. Tak mamy to robić. To, że my sobie zrobimy ten najazd delikatny, przejście z krawędzi na krawędź, jakby daje nam odpowiednią rotację i pęd, pochylenie, ułożenie ciała. To jest naprawdę pomaga, takie zawinięcie sobie, tak? Tak jak mówię, ten materiał jest taki bardziej obrazowy, tutaj można sobie łatwiej wyobrazić, jak się to robi. Dobra, spróbuję z większej prędkości, może się uda. No, powiedzmy, ok. Dajcie znać w opisie, w komentarzach, co jeszcze byście zmienili, co byście dodali, bo bardzo często piszecie bardzo właśnie wartościowe komentarze. Ludzie to naprawdę później czytają, uczą się z tego i rośnie ta nasza społeczność rolkarska. A tego sobie życzę, żeby te rolki były coraz bardziej popularne, bo każdy, kto jeździ na rolkach, wie, jak one dają dużą frajdę, uczucie takiej wolności, niezależności, autonomii. Coś wspaniałego. Endorfiny, które się wydzielają, są piękne. I najbardziej uzależniającym narkotykiem na świecie jest dopamina, a myślę, że rolki wytwarzają dopaminy więcej niż Facebook. Poczytajcie sobie, ile Facebook wytwarza dopaminy, jaką robi pętlę. Nieważne, dobra, off top, ucinam. Jeżeli chcesz zobaczyć konkretnie, step by step, trzeci sposób, który jest naprawdę pigułą, niesamowitą, jest dłuższy od obu tych materiałów, bardziej konkretny i tam jest tych filmów więcej, kroczek po kroczku, jak naprawdę zrobić takie płynne przejście. Do tego jeszcze poznasz hamowania typu double power slide,
jednoczesny podwójny power slide, to zobacz w opisie, w komentarzu również znajdziesz link do tego kursu online. Uprzedzam, że nie wiem, kiedy oglądasz ten film, więc kurs będzie tylko i wyłącznie coraz droższy, ponieważ będę tam systematycznie dokładał cegiełki i stworzymy po prostu największą bazę hamowania, nauki hamowania online na rolkach na świecie. I naprawdę możecie mnie trzymać za słowo, że tak zrobię. Trzymam za Ciebie kciuki. Pamiętaj, że to jest bardzo trudna technika. Daj sobie cały sezon czasu na opanowanie tej techniki, na szlifowanie tej techniki, a nie tydzień, miesiąc, tak? Naprawdę. Cały sezon i systematycznie sobie to ćwicz, wtedy naprawdę poczujesz różnicę, no i po prostu będziesz coraz lepszy. Pamiętaj o nawierzchni i pamiętaj o tym, żeby zobaczyć najpierw pierwszy film dotyczący właśnie tego hockey stopu, ponieważ ten film został opowiedziany w dużo mniej obszerny sposób niż tamten, po to, żeby po prostu oszczędzić Twój czas. Dobra, a propos oszczędzania czasu, dzięki i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!